teraz, bo moja historia składa się z dwóch oddzielnych historii i to jest jedna z milionów wojennych historii, po prostu zakończone happy endem. Dlatego to, co smutne, powiem na początku, a to, co było właśnie takim przeżyciem dla społeczności całego Oświęcimia i mnie, opowiem w krótkich słowach, żeby was bardzo nie zamęczyć. I tak właśnie mówię do innych grup, z którymi się spotykam. Może budzić niedowierzanie lub wytwór chorej wyobraźni. Bo ten czas to właśnie w czasie wojny był chorym czasem, bo to, co się wtedy działo, to zupełnie nie było normalne i nie mieszczące się w ogóle w ramach jakiejś ludzkiej egzystencji. Całym moim światem przez kilkanaście długich miesięcy, cudem przeżytych, był właśnie ten obozowy barak w Birkenau, a w nim prycza i strach przed psami, szczurami i widokiem właśnie dorosłych ludzi w mundurach, czasami w białych fartuchach. Bo całym tym moim światem było właśnie to miejsce, które żeście oglądali i tak jak mówię, dotyczyło to nie tylko mnie, ale i innych dzieci. I tak jak tu już było mówione, że w obozie zginęło ponad 1 000 000 ludzi, a w tym było około 230 000 dzieci. I przy wyzwoleniu w tym właśnie baraku, który był przeznaczony dla dzieci, było nas w wieku od 2 do 16 lat około 160. Więc można mieć wyobrażenie o tej dziecięcej hekatombie. Więc ja, tak jak i tysiące innych więźniów, przybyłam tutaj bydlęcym wagonem z terenów Białorusi, a przedtem był to wszystko razem Związek Radziecki. I tam właśnie zostaliśmy aresztowani za współpracę z istniejącą tam już wtedy partyzantką. A ta współpraca była z konieczności, ponieważ Stalin kazał spalić wszystkie przygraniczne wsie, żeby wstępująca armia niemiecka po prostu nie miała bazy. I my, jako ludność cywilna, kopaliśmy ziemianki w lesie i żyliśmy tam już przez kilka miesięcy. I kiedy nastąpiło okrążenie tego miejsca, ci, którzy mogli przerwać tą linię okrążenia, przechodząc przez rzekę, która tam płynęła, po prostu wydostali się. Natomiast starsi ludzie i matki z dziećmi nie były w stanie tego dokonać i zostaliśmy po prostu zajęci i aresztowani, osadzeni w więzieniu, gdzie przebywaliśmy już kilka bardzo trudnych tygodni. Tam odbywały się przesłuchania kobiet, które prawdopodobnie właśnie uczestniczyły w tych działaniach partyzanckich. Ja tam znalazłam się z matką, z babcią i z dziadkiem. I po kilku tygodniach już takich bardzo już trudnych, kiedy jeszcze dobrano z łapanek okoliczną ludność, wtłoczono nas właśnie do takiego bydlęcego wagonu i wieziono nas w nieznanym dla nas kierunku przez kilka dni. I kiedy po tych kilku dniach rozwarły się wrota wagonu, znaleźliśmy się właśnie w tym miejscu, które mieliście okazję oglądać. Był to ten plac ciągnący się wzdłuż torów, nazywany rampą. I tutaj właśnie następował wyładunek i wstępna selekcja. Byliśmy po prostu przerażeni, bo dzielono nas na 2 grupy, a przed nami stali SS-mani, którzy dokonywali tej selekcji, a niektórzy mieli broń wykierowaną w naszym kierunku, a niektórzy z nich trzymali jeszcze psy na uwięzi, które szczekając wyrywały się w naszym kierunku. Stworzyła się po prostu przerażająca atmosfera, a całej dramaturgii tego momentu dodawało jeszcze to, że już było ciemno i reflektory z tych budek obok strażniczych po prostu oświetlały to miejsce. I tam
właśnie były dwie strony, strona życia i strona śmierci. I wiadomo, że wśród tej ludności cywilnej było bardzo wiele osób starszych. I ci, którzy wyglądali na bezużytecznych, już do niczego się nie nadających, szli na stronę śmierci. I tam znalazła się także moja babcia z dziadkiem. I tą grupę bardzo szybko pognano właśnie w stronę, jak później się dowiedzieliśmy, w stronę komór gazowych. Więcej nigdy już ich nie zobaczyłam. Natomiast grupę młodych kobiet z dziećmi skierowano na stronę życia. I nas także pognano w stronę tych baraków z lewej strony, które pierwsze za bramą śmierci nazywały się kwarantanną. I teraz następowało numerowanie, więc w bardzo prymitywny sposób tatuowano nam na rękach numery i kobietom, i dzieciom. I od tej pory nie miałyśmy już ani nazwiska, ani imienia, ani pochodzenia. Byliśmy po prostu numerami, które należało zapamiętać, a potem kobiety także miały to na tych swoich ubraniach naszywane. I nawet takie małe dzieci jak ja po prostu otrzymywaliśmy na rękach numery, które noszę do dzisiaj i które to właśnie numer nie pozwala nawet każdego dnia zapomnieć o tamtych czasach. Ale teraz nastąpił ten najgorszy moment, którego nikt z nas się nie spodziewał, że będą nas rozdzielać. Więc matki tuliły swoje dzieci po prostu do swoich piersi, ale były ich po prostu wydzierane z rąk i odrzucane na stronę jak małe zwierzątka. Pomimo płaczu, krzyku, te kobiety bite przez tę ekipę, która tego wszystkiego dokonywała, zostały po prostu pognane w stronę tych baraków przeznaczonych dla kobiet. A dokonywały tego także więźniarki. Były to Niemki, które były kryminalistkami, specjalnie przywiezione z więzień niemieckich o słabej moralności i które pastwiły się po prostu, a stanowiły one ten ostatni po prostu szczebel obsługi obozu koncentracyjnego i były nagradzane za swoje brutalne zachowanie. I kiedy kobiety odeszły, my dzieci zostałyśmy odprawione, tak samo poprowadzono nas do jednego z tych baraków, gdzie zobaczyłam już bardzo dużo dzieci, które wyglądały właśnie z tych prycz. Widziałam takie bardzo wielkie oczy i twarzyczki i nas także dopchnięto po prostu tam do tych prycz, na której leżało trochę połamanej słomy, a do okrycia się służył koc, sztywny od brudu, pełen insektów. I byliśmy traktowani tak, jak i dorośli więźniowie. Rano dostawaliśmy kromkę czarnego chleba, a na południe w wiaderkach przynoszono zupę ugotowaną z brukwi, jakiś łupin, resztek, które prawdopodobnie schodziły z kuchni, która całkiem oddzielnie gotowała dla obsługi obozu. I właśnie nie każdy miał ani garnuszek czy miseczkę, także nie wszyscy po prostu mogli się po prostu dopchać do tej zupy. Także głód od pierwszego dnia stawał się po prostu bardzo dokuczliwy. Bardzo szybko siadała nam właśnie psychika. Stawałyśmy się po prostu takimi małymi zwierzątkami, które instynktownie walczyły o byt i o przetrwanie. I nie było tam między nami ani koleżeństwa, ani solidarności, ani pomocy jedno drugiemu. Także to starsze dziecko, które było silniejsze, potrafiło nawet tą należną kromkę chleba wyrwać drugiemu. I ja byłam już z urodzenia widocznie bardzo silnym dzieckiem, bo wiadomo, że dzieci, które przychodziły w transportach, dzieci żydowskie, przyszły już z get, bardzo wyniszczone i nie nadające się do niczego. A przecież my, te dzieci, jak się później dowiedzieliśmy, miałyśmy posłużyć jako króliki doświadczalne do pseudomedycznych eksperymentów doktora Mengele.
i szybko się o tym dowiaduje i jak należy się zachować, że trzeba wchodzić albo pod najniższą pryczę, albo w najciemniejszy kąt baraku, żeby się stać niezauważalnym. Ale właśnie ten najgorszy moment to był ten, że szybko dzieci były na tyle zorganizowane, że chowały się do tych najciemniejszych kątów i pod pryczę, kiedy wchodziła grupa właśnie SS-manów w bardzo eleganckich mundurach i w białych fartuchach i tam spod tej pryczy do dziś pamiętam, jak obserwowałam te bardzo eleganckie, błyszczące oficerskie buty. I to dzieci już wiedziały, że to wchodzi doktor Mengele, który będzie zabierał dzieci. I nie zawsze udawało się ukryć, więc część dzieci były zabierane i znajdowały się później w tych laboratoriach, w których znajdowały się i przy krematoriach, i przy szpitalu obozowym. I tam robiono nam zastrzyki. Były to szczepionki, które zlecały niemieckie fabryki farmaceutyczne. Wszczykiwano nam jakieś bakterie, pobierano krew do oporu, a na to miejsce wszczykiwano sól fizjologiczną. I zakrapiano oczy preparatem, który miał nam zmienić kolor tęczówki na bardzo pożądany niebieski. I kiedy część z nas wracała do baraku, leżeliśmy jak bez życia przez kilka dni, wysoko gorączkując, a nasze ciała pokrywały się ropniakami. Było to bardzo bolesne, bardzośmy cierpieli. Ale te dzieci, które nie wracały, okazało się, że już nie wróciły nigdy, bo były tam na miejscu zabijane zastrzykiem z fenolu, a ich ciała były poddawane właśnie sekcji, a organy były preparowane. Ale ja, jak widzicie, jestem jednym z ocalonych i najdłużej żyjącym dzieckiem, ale tylko dlatego, że byłam w bardzo dobrej kondycji fizycznej i zawdzięczam bardzo dobrym okolicznościom dla mnie, ponieważ miałam młodą, zdrową mamę, która miała dopiero 23 lata i każdego dnia była wyprowadzana do ciężkiej pracy poza druty obozu, która pracowały kobiety przy regulacji rzeki Wisły, tam, które rzeka płynęła poza obozem. I ludzie z tej wsi, harmęże, wiedząc, jaki straszliwy głód panuje, starały się pomóc tym więźniarkom w ten sposób, że przy drodze po prostu pozostawiały jedzenie. Były to ziemniaki, chleb, cebula, jabłko. I kiedy mojej mamie udało się cokolwiek zdobyć z wielką determinacją i z narażeniem życia, o zmroku czołgała się po ten dziecięcy barak. Przecież mogła być w każdej chwili zastrzelony z tej budki strażniczej, bo tam stał żołnierz, który po prostu obserwował ten cały teren. Ale ona była pełna determinacji, żeby to dziecko swoje uratować. Jednocześnie miała kontakt z lekarką Olgą Nikityczną-Klimienko, o której także wspomina pani właśnie w książce pani Helena. I mama po prostu, znając język rosyjski, porozumiewała się z nią i bardzo dużą pomoc dla mnie otrzymywała od tej pani właśnie Olgi Nikitycznej-Klimienko, z którą nawiasem mówiąc spotkałam się po wojnie, o czym za chwilkę także opowiem. I właśnie dzięki temu ja przeżyłam aż do jesieni i kiedy do obozu trafiają olbrzymie transporty ludności cywilnej, która przywożona tam jest z Warszawy po upadku Powstania Warszawskiego, które wybuchło tam przeciwko okupantowi niemieckiemu. I do naszego baraku trafiają dziewczęta młode. To są harcerki, szare szeregi. I te dziewczęta, od tych dziewcząt, my maluchy, po prostu doznajemy pierwszych ludzkich uczuć. Dziewczyny te zajmują się nami. Na ile można w tych warunkach organizują nam jakieś życie. Ale te dziewczyny właśnie zajmują się nami, ale wtedy zaczyna się taka jak gdyby lekka odwilż w obozie, ponieważ dziewczyny te już nie są numerowane i ustają już także po prostu te doświadczenia pseudomedyczne, bo od schodu, wyzwalając miejscowość za miejscowością, zbliża się już wyzwoleńcza armia ówczesnego Związku Radzieckiego.
a w obozie zaczyna się bardzo nerwowa atmosfera. Jest to już późna jesień i my dzieci także tą nerwową atmosferę czujemy i słyszymy huk wysadzanych w powietrze właśnie tych komór gazowych i krematoriów. Zaczyna się ewakuacja obozu. My dzieci także ten ruch cały czujemy. Są ci, którzy więźniowie są jeszcze w takich dość dobrych warunkach fizycznych, są tak samo jak my przybyliśmy bydlęcymi wagonami, tak ich się ładuje teraz do tych bydlęcych wagonów i całe transporty odjeżdżają w stronę Niemiec i Austrii do istniejących tam jeszcze obozów. Bardzo długo nie przychodzi też, nie pokazuje się moja mama, bo jest zatrudniona przy rozbiórce tych wysadzonych w powietrze obiektów. Jest prowadzona bardzo duża kolumna więźniów, którzy są już w skrajnym wyczerpaniu. W tych zimowych, trudnych warunkach idą aż 60 kilometrów do Wodzisławia Śląskiego, gdzie ładowani są już na odkryte platformy i także odjeżdżają w stronę Niemiec. I moja matka musi także odejść z tym marszem, ale już w tym całym bałaganie, w tym rozgardiaszu, po prostu wdziera się do dziecięcego tego baraku, gdzie kilkanaście razy mi powtarza, żebym sobie zapamiętała, jak się nazywam, skąd pochodzę, ile mam lat, jak ma na imię mama, jak ma na imię tata. Ale ja jestem już w stanie takiego skrajnego wyczerpania, że niewiele rozumiem z tego, co ona mówiła, chociaż staram się zapamiętać, bo w dodatku utraciłam już związek ze swoim ojczystym językiem i nie bardzo wiem, co ona do mnie mówi. I wtedy to zobaczyłam ją tak naprawdę po raz ostatni. I wtedy zjawiają się żołnierze w zupełnie innych mundurach niż widzieliśmy do tej pory. Mają czerwoną gwiazdkę na czapce. A my, dzieci, po prostu przyzwyczajeni do tego, że nie mamy na nic wpływu, godzimy się z tym wszystkim, co nas spotyka. I wcale nie cieszymy się, że jest jakieś wyzwolenie, tego nie czujemy. I najbardziej ten moment zapamiętałam z takiego momentu, kiedy od tych żołnierzy otrzymujemy kubek kawy z mlekiem i pajdę chleba z margaryną o nieznanym nam dotychczas smaku. I trwa to także bardzo szybko, ponieważ za tymi żołnierzami zjawiają się ludzie z okolicznego miasta Oświęcim, którzy wiedzieli, że dzieją się rzeczy straszne, ale po prostu nie wolno im się było zbliżać na kilkaset metrów, bo to groziło uwięzieniem. I przeważnie kobiety, powodowane po prostu z potrzeby serca i z litości, zabierają te najmniejsze dzieci do swoich domów. I ja w ten sposób znalazłam się właśnie w jednym z takich polskich domów, gdzie to ja przeżywam szok, ponieważ pierwszy raz w życiu widzę normalny pokój, widzę łóżko z pościelą i kąpiel. Jestem po prostu przerażona tym wszystkim, co się wokół mnie dzieje, bo ciągle myślę, że to jest nowe jakieś doświadczenie. Pytam tych ludzi, czy nie będzie tu szczurów, czy nie będzie tu psów i czy nie przyjdzie tu po mnie doktor Mengele. Z wielkim trudem przystosowuję się do życia, które nazywa się normalnym, bo nawet podstawowe przedmioty codziennego użytku są dla mnie nowością, są po prostu nieznane. I trwa to dosyć długo. Kiedy już po prostu mijają jakieś 2-3 lata, ludzie ci, którzy mnie zabrali, po prostu bo adoptują mnie, bo ja nie mam żadnej tożsamości. Moim jedynym znakiem identyfikacyjnym jest tylko numer na ręce. I ludzie ci nadają mi swoje nazwisko, chrzczą mnie w kościele katolickim, nadają mi imię, a lekarze w przybliżeniu ustalają moją datę urodzenia i otrzymuję dokument, że jestem od tej pory już obywatelem ówczesnego państwa polskiego, przestaję być wreszcie numerem. I na tym zakończyłabym tą moją bardzo trudną i bardzo tragiczną opowieść, która była udziałem nie tylko moim, ale wielu dzieci, którym udało się ocaleć. I bardzo te właśnie obozowe przeżycia wpłynęły na to, że bardzo wielu z tych dzieci już nie żyje, bo jednak stan zdrowia po prostu nie pozwalał na to,
żeby doczekać tego wieku, który mnie akurat się udał.